Cześć, Bartek Urban, zapraszam do testu odświeżonej Skody Superb. Skoda Superb to flagowy model Skody, który zadebiutował w 2001 roku i doczekał się już 3 generacji. Ostatnia swoją premierę miała w 2015 roku, a w tym roku, czyli w 2019, Superb doczekał się odświeżenia. I właśnie przed takimi odświeżonymi egzemplarzami właśnie stoję. Główna różnica, którą od razu widać z tyłu, to wielki, nieco ostentacyjny napis Skoda oraz chromowana blenda, która łączy tylne światła i moim zdaniem upodobnia Superba do nowego Audi A6. Zwłaszcza kombi bardzo mi przypomina A6. Kolejne zmiany to inne reflektory, gdzie te z przodu mogą być w technologii Matrix LED. Światła prezentują się naprawdę pięknie i nowocześnie. Zwłaszcza dynamiczne kierunkowskazy z tyłu robią wrażenie. Dodatkowo przednia atrapa grilla ma zmieniony kształt, tak samo jak i przemodelowano przedni zderzak. Nowością jest też uterenowiona odmiana Scout, ale o niej postaram się opowiedzieć w oddzielnym materiale. Teraz skupię się na zwykłych wersjach. Nowy Superb jest dłuższy o 8 mm, co jest zasługą inaczej zaprojektowanych zderzaków. I to wszystko. Pozostałe wymiary są takie same, również te wewnętrzne. A to oznacza, że Superb wciąż ma przeogromny bagażnik, największy w swojej klasie. W liftbacku jest to 625 litrów, a w kombi 660. Kosmos. Te wartości można jeszcze zwiększyć poprzez złożenie tylnej kanapy, co niestety robimy tylko z kabiny. Przestrzeń wtedy jest niemal idealnie płaska i możemy przewieźć ogromne przedmioty. Podoba mi się też to, że w bagażnikach jest bardzo dużo haczyków, czy mamy też złącze pod zapalniczkę albo wyjmowaną małą latarkę. Pod podłogą natomiast, w zależności od naszego wyboru, możemy mieć albo koło zapasowe, albo dodatkową przestrzeń pod załadunek. Również z boku mogą być zamykane schowki, bardzo przydatne. Zresztą Skoda znana jest z tych swoich sprytnych rozwiązań i wciąż możemy mieć na przykład skrobaczkę koło wlewu paliwa, czy parasol w drzwiach. Fajny jest też pakiet do spania, gdzie możemy mieć na przykład zagłówki rozkładane, tak żeby nam głowa nie poleciała na boki, oraz kocyk zamontowany na zagłówku. Sprytne. Tak jak mówiłem, wymiary wewnętrzne nie zmieniły się nic, więc w kabinie jest mnóstwo miejsca. Poważnie, z tyłu jest miejsca na nogi więcej niż w S-klasie. Również na głowę nie narzekam i mam kilka centymetrów wolnej przestrzeni. I ta ilość miejsca dotyczy zarówno kombi, jak i liftbacka. W obu przestrzeni jest od groma. Oczywiście mamy do dyspozycji podłokietnik z miejscami na napoje, oddzielne nawiewy klimatyzacji, a także możemy mieć grzanie siedzeń. Są też dodatkowe złącza. Z tylnej kanapy możemy też sterować fotelem przednim pasażera, niczym w limuzynach klasy premium. Nieźle. Również z przodu nie ma co narzekać na ilość miejsca, a fotel w opcji może być elektrycznie regulowany. Kolumna kierownicy też oczywiście jest regulowana i to w 2 płaszczyznach. Deska rozdzielcza pozostała bez zmian, a jedyne różnice to nowe rodzaje wykończeń i dekorów. Wciąż jest prosto i ergonomicznie. Materiały są nieco inne, ale ich jakość jest taka sama, tak samo jak i spasowanie. Nie ma co narzekać. Jakość nie jest klasy premium, ale i tak jest moim zdaniem dobrze. Podobnie jak przed odświeżeniem, zegary główne mogą być w opcji w pełni cyfrowe i wyglądają całkiem nieźle. Mamy sporo widoków do wyboru, a także zmieniają nam się motywy, czy tam kolory oraz wyświetlane dane w zależności od wyboru trybu jazdy. Również drugi ekran jest dokładnie taki sam, jak mogliśmy wybrać w poprzedniku. Akurat testowane egzemplarze miały najwyższy model Columbus, który działa naprawdę bardzo dobrze. Bardzo podoba mi się reakcja na dotyk, która jest jak w smartfonie. Wystarczy lekko opuszkiem dotknąć i już wszystko ładnie działa. Nie możemy też narzekać na ilość schowków, których w kabinie jest wystarczająco. Mamy dużo złącz, a także miejsce na napoje. Nie ma się do czego przyczepić. Jeszcze taką nowością po odświeżeniu jest możliwość zamknięcia czy otworzenia auta wyposażonego w system bezkluczykowy, również za pomocą tylnych klamek. Do tej pory tylko z przodu był czujnik odpowiedzialny za otwieranie czy tam zamykanie drzwi. Pora zajrzeć pod maskę, bo tutaj są małe zmiany. Po pierwsze, testowany silnik to nowa jednostka 2.0 TDI Evo, która tak naprawdę dopiero przechodzi homologację, stąd też na tych egzemplarzach takie dziwne rejestracje.
Jest to jednostka o kodowym oznaczeniu EA288 i jednym z jej nietypowych rozwiązań jest połączenie z miękką hybrydą, czyli z 48V rozrusznikiem, napędzanym paskiem i akumulatorem. Taki zestaw pozwoli na przykład na żeglowanie z wyłączonym silnikiem, a to ma rzekomo wpłynąć znacząco na zmniejszenie spalania. No cóż, sprawdziłem to i faktycznie Superb z nowym motorem jest niesamowicie oszczędny. Zrobiłem 162 km odcinka testowego po różnych drogach, w tym autostradach z prędkościami 130 km na godzinę, a spalanie wynosiło równe 5 litrów. 5 litrów to średnie spalanie z dystansu 162 km. Owszem, jechałem raczej spokojnie, ale i tak, wynik genialny, gdzie przy 130 km na godzinę auto pali około 5 litrów. Zresztą, moja średnia z 450 km wynosiła 5,7 litra. Nieźle. Szkoda tylko, że ten silnik, podobnie jak pozostałe diesle, mają strasznego laga po naciśnięciu gazu. Nawet w trybie sport reakcja jest mocno opóźniona. A przecież na pokładzie miałem dwusprzęgowy automat DSG, który jest bardzo szybką przekładnią. Dziwne. Pozostałe jednostki oferowane w Superbie to 1.6 TDI o mocy 120 koni, 2.0 TDI o mocy 190 koni oraz dwie benzyny 1.5 TSI 150 koni, a także 2.0 TSI o mocy 272 koni. Pierwsza jednostka 1.6 TDI nie będzie jednak dostępna w Polsce, a mocniejsze jednostki 2.0 można połączyć z napędem na 4 koła. Jest jeszcze jedna nowość pod maską, a mianowicie hybryda plug-in, czyli silnik benzynowy 1.4 TSI połączony z elektrykiem, a wszystko to z możliwością doładowania z kabla. Zestaw taki będzie miał łącznie 218 koni. Niestety ten wariant nie jest jeszcze dostępny, zadebiutuje pod koniec roku, więc o nim na razie się nie wypowiadam. Poza nieco innymi silnikami, pod względem mechanicznym Superb się nie zmienił. Prowadzi się dokładnie tak samo jak odmiana przed liftem, czyli pewnie, dość sztywno, ale wciąż komfortowo. Zawieszenie jest naprawdę bardzo dobrze zestrojone, a układ kierowniczy w miarę precyzyjny. Taki typowy wak jak dla mnie. Z nowości, a raczej z nowych systemów, które zauważyłem, jest tempomat aktywny z funkcją przewidywania. Nie dość, że dostosowuje on prędkość w zależności od znaków, to dodatkowo zwalnia przed zakrętami sam. Przetestowałem to i naprawdę jestem miło zaskoczony. Fajny bajer. Oczywiście nie nadaje się do Polski, gdzie mało kto trzyma dystans, ale w Austrii, gdzie głównie testowałem Superba, sprawdzał się idealnie. Przed podsumowaniem powinien być cennik, ale niestety wciąż oficjalnego cennika nie ma. Poprzedni przedliftowy Superb zaczynał się od 95 200 zł. Za odmianę 1.5 TSI 150 koni z manualną przekładnią o 6 przełożeniach. Domyślam się, że nowy Superb będzie kilka tysięcy złotych droższy, więc pewnie jego cena będzie zaczynała się na poziomie 99 000. Mam nadzieję, że jak tylko pojawią się ceny, to dodam je w opisie pod filmem i w pierwszym komentarzu. Skoda Superb wciąż podtrzymuje tendencję zabierania technologii z wyżej klasyfikowanych braci Audi czy Volkswagena i implementowania jej z pewnym opóźnieniem. To nie jest oczywiście żadna wada, tylko WAG doskonale wie, co robi. Odświeżony Superb może być jeszcze bardziej nafaszerowany technologią, a tym samym może być jeszcze lepszym autem. Skoda Superb to jedno z tych aut, gdzie ciężko się do czego przyczepić. Owszem, może i materiały są momentami gorsze, czy nie prowadzi się jakoś super rewelacyjnie, a samo auto wydaje się nudne. Ale z drugiej strony jest naprawdę autem kompletnym. W pewnym stopniu wydaje się nawet najrozsądniejszym wyborem, bo Superb jest duży, pakowny, w miarę dobrze wygląda, może być świetnie wyposażony, a i cenowo jest minimalnie tańszy od konkurencji. To jest prawdziwe Das Auto.